Poradnik dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących. 2 języki, 1 świat Twojego dziecka. Czy głusi muszą uczyć się mówić? Szczera rozmowa o dwujęzyczności i terapii. Rozmowa z Moniką Gruszczyńską-Smak, logopedą, surdologopedą oraz specjalistką wczesnej interwencji logopedycznej. Poradnik dla rodziców powstał po to, aby w prosty sposób przekazać kompleksowe informacje o rozwoju dzieci głuchych i słabosłyszących. Wyjaśnia, czym jest dwujęzyczność i jak może wspierać komunikację oraz rozwój dziecka, zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym. Pokazuje też, jak ważne jest wczesne wprowadzenie komunikacji dwujęzycznej i jakie daje to możliwości. Znajdziesz w nim również praktyczne wskazówki oraz doświadczenia różnych specjalistów i praktyków, którzy na co dzień wspierają dzieci i ich rodziny. To także wartościowa lektura dla wszystkich osób towarzyszących dziecku w rozwoju i edukacji, m.in. pedagogów, psychologów, logopedów czy nauczycieli. Monika Gruszczyńska-Smak jest logopedą, surdologopedą oraz specjalistką wczesnej interwencji logopedycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi diagnozę i terapię pacjentów we wszystkich grupach wiekowych, od dzieci i młodzieży po osoby dorosłe. Na co dzień zajmuje się ogólnym wsparciem rozwoju mowy i słuchu, a szczególnym obszarem jej działań jest praca z dziećmi niedosłyszącymi i głuchymi. Aktywnie przybliża temat ich edukacji oraz terapii, dzieląc się cenną wiedzą z unikalnej perspektywy praktykującego specjalisty, a także edukując i kompleksowo wspierając rodziców. W swojej praktyce z powodzeniem wykorzystuje również terapię miofunkcjonalną oraz elektrostymulację logopedyczną. W pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, że kluczem do sukcesu jest holistyczne podejście do pacjenta i całego procesu terapeutycznego. Wiktoria Choręziak to osoba niesłysząca od urodzenia, swobodnie posługująca się językiem migowym oraz mową dźwiękową. Wychowana w głuchej rodzinie, proces rehabilitacji mowy i terapię logopedyczną rozpoczęła już w 6. miesiącu życia. Dzięki ogromnej determinacji, wsparciu bliskich i latom ciężkiej pracy nad każdą głoską, z sukcesem opanowała umiejętność mówienia. Obecnie dzieli się swoimi doświadczeniami z długotrwałej rehabilitacji na kanale Świat Głuchych. Aktywnie promuje wczesną interwencję logopedyczną i dwujęzyczność, motywując inne osoby z wadami słuchu do nauki mowy i niepoddawania się w obliczu barier komunikacyjnych. Jednocześnie edukuje społeczeństwo, apelując o empatię i wyrozumiałość dla wysiłku, jaki głusi wkładają w komunikację werbalną. Bo na przykład osoby, mama, tata, którzy słyszą, a mają dziecko niesłyszące, oni znowu się boją, jak ja na przykład uczę migać. A na początku pomagałam gestami. Pokazałam migowy, mówiłam to kura, dom, a mama zobaczyła i mówi, nie wolno. Mówi, niech pani nie uczy migać, bo ona ma mówić. A ja tłumaczę, że gesty, pokazywanie w języku migowym słów pomaga. Ale właśnie to jest całkowicie inne spojrzenie, że rodzice słyszący inaczej podchodzą i rodzice niesłyszący. Tak gdyby są cały czas 2 spojrzenia na to wszystko. Cześć! Dziś w świecie głuchych nowy temat. Wywiad z logopedą. Temat ten jest ważny, aby głusi mogli wciąż się rozwijać. Jeszcze powiem o sobie. Jestem osobą głuchą, ale też potrafię mówić. Logopeda mówi, a wywiad będzie przetłumaczony na migowy.
i przedstawi. Dzień dobry, jestem logopedą, mam na imię Monika. Pierwsze pytanie. Jakie znaczenie dla głuchych ma praca logopedy? Jakie ma znaczenie praca logopedy dla osób niesłyszących? Rola logopedy ma ogromne znaczenie w pracy z osobami niesłyszącymi i obejmuje bardzo dużo obszarów, bo to nie jest tylko nauka mówienia, ale również nauka rozumienia mowy, nauka słuchania dźwięków, rozumienia tych dźwięków, również nauka komunikowania się i bycia w świecie, w którym można wyrażać siebie, swoje emocje, swoje poglądy, więc ten obszar, który jest dla logopedy polem do popisu, jest bardzo, bardzo duży. Drugie pytanie. Dwujęzyczność. Polski język migowy i mowa. Czy są ważne dla głuchych? Czy lepiej tylko migowy albo tylko mowa? I chodzi o to, czy dwujęzyczność PJM i mówione jest korzystna dla osób niesłyszących? Tak, oczywiście. Ja uważam, że dwujęzyczność jest optymalna. I tak samo jak na początku rozwoju mowy dziecka niesłyszącego wprowadzamy gesty, język migowy i są one jak gdyby takim przedwstępem, taką wielką pomocą w rozwoju komunikacji, bo przede wszystkim pozwalają dziecku na to, żeby mogło się wyrażać, żeby mogło mówić. A jeśli chodzi o naukę i języka migowego, i języka mówionego, to jest to optymalna opcja i uważam, że warto, żeby każdy spróbował i nie zamykał się tylko na język migowy, bo jednak tym osobom będzie łatwiej istnieć w świecie mimo wszystko. Na przykład jak osoba, która tylko miga, nie mówi, to warto, czy lepiej? Znaczy, jeśli osoba tylko miga, najważniejsze jest to, że ma jakiś kod, którym się komunikuje, że potrafi się komunikować. Czyli jeśli tylko miga, no to już jest okej, że w ogóle miga, że potrafi migać. Ale jeśli do tego jeszcze potrafi mówić, potrafi komunikować się werbalnie, to już jest najlepsza opcja. Tak więc próbować uczyć się tej mowy mimo wszystko i chcieć przełamywać te bariery mimo wszystko, bo będzie wtedy łatwiej. Łatwiej. Tak. To jest Następne pytanie. Kiedy mówimy o sukcesie terapii logopedycznej? I co jest ważne w terapii logopedycznej, żeby była terapia sukcesem? W terapii logopedycznej, żeby była ona sukcesem, po pierwsze zacząć jak najwcześniej, bardzo wczesna diagnoza, zaaparatowanie dziecka, ewentualnie implant i jak najszybsze rozpoczęcie terapii. Pamiętać również o tym w terapii logopedycznej, że uczymy nie tylko mowy, ale przede wszystkim komunikacji, to ona ma znaczenie. Mówić do dziecka jak najwięcej, czytać dziecku, budować więź emocjonalną, starać się o budowanie kontaktu wzrokowego, pokazywać emocje, wyrażać siebie, starać się, aby ten rozwój mowy był stymulowany również poznawczo, współpracować ze specjalistami i nie bać się działać i podejmować różnych opcji, starać się szukać najlepszej drogi dla dziecka i pamiętać o tym, że zajęcia logopedyczne są tylko jednym spotkaniem, załóżmy w tygodniu, a to, co robisz jako rodzic codziennie z dzieckiem, ma największą rolę i największe znaczenie. Następne pytanie. Czy głusi muszą potrafić mówić, czy muszą uczyć się mówić? I czy osoba niesłysząca musi uczyć mówić, będzie łatwiej w przyszłości, czy jak to wygląda? Myślę, że to jest bardzo trudny temat. Ja jako logopeda myślę, że powinna uczyć się mówić, ale zdaję sobie sprawę, że ma to uzależnienie w wielu aspektach. Czyli na przykład, jeśli dziecko jest niesłyszące, a wychowuje się w rodzinie słyszącej, czyli mama, tata mówią, to zazwyczaj jest tak z mojego doświadczenia, że oni wręcz boją się tego języka migowego i nie chcą, żeby używać gestów, nie chcą, żeby migać, bo ponad wszystko chcą, żeby dziecko mówiło. Mimo tego, że ja często używam gestów w terapii logopedycznej, używam języka migowego, bo uważam, że jest on idealny do tego, aby dać dziecku pierwszy sposób komunikowania się, pierwszy sposób wyrażania siebie, wyrażania emocji, żeby nie budowało dziecko w sobie tej frustracji, że ono nic nie potrafi powiedzieć. Bo jeśli już jest gest,
to już jest jakaś komunikacja, już dziecko osiąga coś. Natomiast jeśli chodzi o rodziny niesłyszące, kiedy na przykład tata i mama nie słyszą, migają i mają dziecko niesłyszące, często zdarza się tak, że oni jak gdyby nastawiają się bardziej na język migowy i często nie chcą, aby dziecko uczyło się mówić. Mają obawy, że to będzie zbyt trudne, że dziecko będzie wręcz przymuszane, że może to nie wyjdzie. Ale uważam, że każdy powinien mieć daną szansę, każdy powinien spróbować, bo ja sobie zdaję sprawę jako logopeda, że język migowy jest waszym językiem ojczystym, a to, że wy się nauczycie mówić, to jak gdyby jest to wasz drugi język, który też się przydaje. Tak, więc to też jest bardzo, bardzo ważne. Ale też na przykład jak osoby niesłyszące mają rodziców słyszących, nie umieją migać, nie ma komunikacji, to jest trudniej. Tak, jest na pewno trudniej. Dlatego uważam, że jeśli w terapii jest wprowadzony język migowy, nauka języka migowego, to również w tych zajęciach powinni uczestniczyć rodzice. Powinni się tych gestów uczyć po to, żeby było łatwiej dziecku, po to, żeby było łatwiej im w komunikacji, a to, że mowa będzie się rozwijała w przyszłości, to jest jedno. A to, że język migowy na tą chwilę będziemy się uczyć razem, to jak gdyby jest bardzo pomocne i ma to duże znaczenie, więc ja uważam, że powinni rodzice też korzystać z tych zajęć i razem być w tym procesie. Najważniejsza jest komunikacja między rodzicami a dziećmi. Tak, w pracy logopedy ogólnie komunikacja i współpraca z rodzicami, z dziećmi, z innymi specjalistami ma bardzo duże znaczenie, bardzo, bardzo duże. Pytanie. Co w sytuacji, gdy osoby słyszące chcą porozmawiać z głuchym? Co poradzić słyszącym, aby ta komunikacja się udała? I jakie rady dać osobie słyszące, które chcą rozmawiać z niesłyszącymi? Myślę przede wszystkim, żeby nie bały się podejść i nie bały się komunikować. Bardzo ważne jest, aby utrzymać kontakt wzrokowy, żeby jednak patrzeć na twarz, w oczy, nie uciekać wzrokiem, być cierpliwym, używać gestów, pokazywać też emocje całym sobą, twarzą, używać mimiki i przede wszystkim mówić wyraźnie. Nie mam tu na myśli, żeby krzyczeć czy mówić głośno, całkiem normalnie, ale wyraźnie. Ale też na przykład jak osoba nie umie mówić, to można na przykład na telefonie Tak, jak najbardziej. Następne pytanie. Czy osoby niesłyszące, które mówią dzięki terapii logopedycznej, powinny wstydzić się swojej własnej wymowy, języka? Czy w codziennym życiu ze swojej mowy powinny być dumne, czy się jej wstydzić? I czy osoba niesłysząca powinna się wstydzić swojego głosu, że nauczyła się mówić, bo można w życiu codziennym komunikować się z ludźmi. Uważam, że to jest ogromny sukces, że osoba niesłysząca potrafi mówić i powinna być przede wszystkim z siebie bardzo dumna, bo tylko ten, kto tą drogę przejdzie i jako osoba niesłysząca, i jako terapeuta w procesie z tą osobą, wie, jak wiele dróg musiała pokonać, jak było czasami ciężko, ile razy trzeba było próbować, powtarzać. I myślę, że to jest powód do dumy, że ona potrafi mówić, a nie do wstydu. I najważniejsze jest to, że jest komunikacja, że mówi, ale też na przykład osoby niesłyszące mają taką sytuację, że idą do sklepu i zapytają, a co pani jest Ukrainką? Co uważa, ta osoba inaczej by poszła. Tak, często tak się zdarza, że w momencie, kiedy osoba niesłysząca mówi, ktoś, kto nie miał nigdy styczności z taką osobą, może pomyśleć, że ona jest może innej narodowości albo mówi w innym języku. Myślę, że to jest problem tej osoby, która odbiera tą mowę, a jeśli my jako ludzie jesteśmy otwarci
na innych, na drugiego człowieka, to najważniejsze jest, aby chcieć nawiązać tą komunikację bez względu na to, czy ta mowa jest taką typową mową dla osób niesłyszących, czy to jest mowa osoby z innego kraju, która nauczyła się mówić w języku polskim, więc najważniejsza jest ta otwartość i chęć komunikacji. Co czułaś, kiedy miałaś pierwszego głuchego pacjenta w terapii logopedycznej? Chcę też zapytać, jak oceniasz wieloletnią współpracę i jakie przynosi ona wyniki? Jak to czułaś, że kiedy miałaś pierwsze spotkanie z osobą niesłyszącą w terapii logopedycznej, jak oceniasz współpracę po kilku lat? Kto był pierwszym pacjentem z wadą słuchu? Moje pierwsze spotkanie po studiach z osobą niesłyszącą było ogromnym zaskoczeniem, bo to, czego uczymy się, czego ja się uczyłam na studiach, wiadomo, że to było w większości teorią, tak? A zderzenie z rzeczywistością jest całkowicie inne. Byłam przede wszystkim zafascynowana, chętna do poznawania tej osoby, chętna do współpracy. Chciałam zobaczyć i nauczyć się jak najwięcej i przede wszystkim miałam cel, że bardzo, bardzo chciałabym tą osobę, wtedy malutką istotkę, nauczyć mówić. Po latach myślę, że to była niesamowita przygoda dla mnie. Przygoda, która motywowała mnie do pracy, która podpowiadała mi z tyłu głowy: szukaj nowych rozwiązań, nie poddawaj się, bądź cierpliwa. Czasami jest trudno, ale musisz próbować jeszcze raz. Nie przejmuj się, że ona jest uparta, że cały czas coś wymyśla, że nie chce współpracować, bo przyjdzie taki czas, że będzie chciała, że sama zobaczy, że warto, że to jej coś daje, że może się komunikować i być wśród ludzi i słyszących, i niesłyszących. I taki był efekt, ale myślę, że w każdej terapii jest tak, że są i wzloty, i upadki, i każdy tą drogę przechodzi w sposób taki, że przychodzą te chwile zwątpienia i to jest takie naturalne, tak po prostu jest. A najważniejsze to nigdy się nie poddawać i dążyć do przodu, mieć dobrą współpracę z rodzicami, tłumaczyć rodzicom, co robić, jak robić, żeby było lepiej. I też dawać im siłę do tego, żeby próbowali i się nie poddawali i pokazywać, że to dziecko ma potencjał, że chce, tylko może nie potrafi jeszcze do końca. I kto był taką osobą? Pierwszą osobą, wiadomo, Wiktoria, byłaś Ty. Byłaś takim moim odkryciem. Znamy się już 20 lat i nauczyłaś... 22 już się znamy. Ja zaczęłam chyba... Zaczęłaś, jak miałaś 6 miesięcy. Tak. Zaczęłyśmy razem, jak Ty miałaś 6 miesięcy i było to niesamowite spotkanie. Myślę, że ścieżka, którą razem przeszłyśmy, była niesamowita. Wiele nas nauczyła. Myślę, że nie tylko Ciebie, ale również mnie. Że to taka była szkoła życia, szkoła terapii, nowe doświadczenie, wszystko. No i myślę, że też praca terapeuty, takiego, który bardzo angażuje się w tej terapii logopedycznej, często jest taka, że zamienia się w bardzo bliską relację. I tak też było z nami, że gdzieś po prostu te więzy się zacieśniły i dużo wspólnych chwil mamy, które przeżyłyśmy, nie tylko w gabinecie logopedycznym, ale również poza nim, z czego też jestem bardzo, bardzo dumna i zadowolona. Ja jako osoba głucha widzę, że obecnie słyszący łatwo oceniają głuchych. Moje pytanie do Moniki. Co myśli o tej sytuacji? I pytanie, ja jako osoba niesłysząca widzę, że w tych czasach właśnie osoby słyszące oceniają te osoby, więc co o tym myślisz? Myślę, że to jest ogólnie bardzo smutne, że z taką ogromną łatwością przychodzi nam ocenianie innych. Czy to osób słyszących, czy to osoby słyszące, czy to osoby niesłyszące. Ogólnie nigdy nie wiemy, kto jaką drogę przeszedł, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym aktualnie jest. I każdy z nas, tak samo jak i ja, tak i Ty, niesiemy swoją historię, która nie zawsze jest widoczna dla innych, zazwyczaj jest niewidoczna. I zamiast oceniania może lepiej starajmy się zrozumieć drugą osobę, starajmy się być bardziej empatyczni.
bo to będzie sprawiało, że świat będzie lepszy. Też na przykład ja mam taką czasem sytuację, że ktoś powie, że osoba niesłysząca niewyraźnie mówi albo ma jakiś inny głos, a naprawdę nie wiedzą oni, ile pracy włożyłam. Po prostu dużo tak starałam, żeby umieć mówić, żeby rozmawiać z innymi, więc to jest bardzo ciężkie i chciałabym, żeby w przyszłości było lepiej, żeby nie oceniali. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Ja też mam taką nadzieję. I to już koniec wywiadu. Obejrzeliście cały? Zaciekawił Was? Dlatego warto od początku chodzić do logopedy. Możecie uczyć się na moim przykładzie. Na początku było bardzo ciężko. Moi głusi rodzice włożyli w to dużo pracy. Cała słysząca rodzina mnie wspierała. Każda głoska i każde słowo były trudne do opanowania, ale dzięki ciężkiej pracy się udało. Teraz już opanowałam mowę dzięki dobrej współpracy z logopedą. Dzięki temu przyszłość jest lepsza. To, gdzie jestem teraz, stała praca, sukcesy w wyborach Miss, to wszystko jest możliwe dzięki dostępnej komunikacji. Dlatego warto próbować, nie poddawać się i nie myśleć, że coś jest niemożliwe. A jak coś jest niemożliwe, to trudno. Trzeba próbować dalej i wykorzystać szansę. Dziękuję Monice za wywiad. Ciężko było nam znaleźć czas na spotkanie, ale się udało. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta rozmowa. Napiszcie proszę w komentarzach, jak wyglądał Wasz rozwój w terapii i jak wspominacie logopedę. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło i jestem dumna, że znam Ciebie, Wiktoria. Wystąpili prowadząca Wiktoria Choręziak, ekspert Monika Gruszczyńska-Smak, scenariusz i realizacja Tomasz Smakowski, tłumacz PJM Nikola Śliwa, Tomasz Smakowski, montaż Grzegorz Przychodzki, Warszawa, Poznań, 2026. Poradnik dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących powstał w procesie akceleracji innowacji pod nazwą Test leksyka PJM.pl, wypracowanej w inkubatorze innowacji społecznych Generator Dostępności. Poradnik powstał jako uzupełnienie innowacji społecznej pod nazwą Test leksyka PJM.pl w ramach projektu pod nazwą Włącznik 2.0, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działanie 5.1 Innowacje społeczne. Tomasz Smakowski, prezes Fundacji Świat Głuchych, autor poradnika dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących, 2 języki, 1 świat Twojego dziecka. Inkubator. Inkubator Innowacji Społecznych. Włącznik 2.0. Lider projektu. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Partnerzy projektu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Województwo Wielkopolskie.